KTO Rosomak to polski kołowy transporter opancerzony. Miał on zastąpić już wysłużone Scotty, a także przejąć część zadań BWP-ów jedynek, które są używane w Wojsku Polskim nieprzerwanie od 1973 roku. Aby podołać wytyczonym celom, zorganizowano przetarg, w którym na podstawę dla Rosomaka wygrała Patria AMV produkcji fińskiej. Głównym oczekiwaniem wobec nowego pojazdu było przede wszystkim dostosowanie go do wymogów pływalności. Ta kwestia w tamtych czasach była w zasadzie bezdyskusyjna, gdyż w rejonie środkowej Europy jest mnóstwo przeszkód wodnych, a ponadto poprzedni OT-64 Scott również miał taką możliwość, więc czemu mielibyśmy z niej zrezygnować? Ponadto nakazano zamontować w pełni obrotową wieżyczkę wyposażoną w 30 mm działko automatyczne, stanowiąc według porozumień międzynarodowych bojowy wóz piechoty. Prototyp Rosomaka został zaprezentowany w 2001 roku, a produkcja ruszyła w zakładach fińskich w roku 2003, stopniowo przenosząc ją do Polski. Podstawowa wersja z wieżą Hitfist 30P jest wyposażona w działko ATK Mark 44 Bushmaster i może ona przewozić do 8 żołnierzy desantu, choć obecnie ta liczba jest zmniejszona do 6, aby poprawić warunki i zwiększyć przestrzeń na uzbrojenie. Opancerzenie jest typowe jak dla takich konstrukcji i nie odbiega od ogólnej normy. Jednostkę napędową stanowi tu silnik wysokoprężny Scani o mocy 490 koni mechanicznych, mogący rozpędzić go do 100 km na godzinę. Poza podstawową wersją Rosomak stanowi również podstawę m.in. dla wozów ewakuacji medycznej, wozów rozpoznania technicznego, wozów dowodzenia, moździerza M120K RAK, przedłożoną wersję Rosomak L wraz z wieżą ZSSW-30, znaną chociażby z borsuków, a także chyba najważniejsze MLU do Rosomaka, polepszające jego opancerzenie, układ napędowy, zmieniające ponadto wieżę z Hitfista na ZSSW-30 oraz pojedynczą rampę desantową zamiast podwójnych drzwi. Rosomaki były używane przez polski kontyngent w Afganistanie, gdzie były obkładane pancerzem dodatkowym w celu polepszenia przeżywalności, tracąc tym samym możliwość pływania, ale w warunkach tamtej wojny nie była ona konieczna. Ocenia się wręcz, że Rosomak był najlepszym opancerzonym kołowym wozem bojowym na teatrze działań w Afganistanie do czasu pojawienia się tam cięższych transporterów typu Boxer. Rosomaki były bardzo wysoko oceniane podczas swojego chrztu bojowego, głównie za sporą siłę ognia, większą chociażby od M2 Bradley, a także za dość wysokie warunki bezpieczeństwa. Obecnie praktycznie wszystkie elementy Rosomaków są produkowane w Polsce. Jedynie systemy gaśnicze, układy pneumatyczne i elementy sterowania są pobierane z zewnątrz. Jest to bardzo ważna cecha polskiego przemysłu zbrojeniowego, która miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie również dotyczyć innych pojazdów, takich jak chociażby K2 Black Panther. Użytkownikami Rosomaków jest przede wszystkim Polska, która posiada obecnie niecałe 900 sztuk, Zjednoczone Emiraty Arabskie posiadają 40 sztuk oraz Ukraina zamówiła 200 sztuk, które biorą czynny udział w wojnie na Ukrainie. A tak prezentuje się klockowy model Rosomaka od Kobi i na samym wstępie muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę rewelacyjny zestaw i sam nie wiem, czy nie jest to najlepszy zestaw, który został wypuszczony przez Kobi w tym roku. Mimo że mamy dopiero początek 2025, to i tak jestem w stanie powiedzieć, że jest to po prostu rewelacyjny model, zdecydowanie warty swojej ceny i po prostu jest godzien Waszego zachodu. Oczywiście jest to model wykonany w skali 1:35, tak samo jak ten poprzedni Rosomak, którego tutaj obok mam i sobie go dzisiaj porównamy. W zasadzie to ten film będzie takim porównaniem tego, co się zmieniło na przestrzeni tych bodajże 6 lat. No i ile tutaj mamy po prostu ulepszeń względem tego, co już mieliśmy i tak wcale nie takiego najgorszego. Ale o tym kiedy indziej. Zacznę od napomknięcia tego, że w tym zestawie nie mieliśmy żadnej figurki. Trochę szkoda, mimo tego, że sam ich nie zbieram, no to fajnie by było chociaż jedną figurkę jakiegoś załoganta albo żołnierza desantu tutaj dostać. Ale oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć tabliczki z nazwą zestawu. Jest to bardzo prosty nadruk, nic tutaj szczególnego, ale dosyć fajnie to wygląda. Ja bym w ogóle chciał, żeby te wszystkie tabliczki, czy to w samolotach, czy to właśnie w pojazdach naziemnych, zostały ujednolicone do takiego prostego standardu, że mamy chociażby nazwę i nic poza tym, ewentualnie tu właśnie skalę,
bo jakieś tam nadruki związane z licencją, czy nie wiem, chociażby z flagą, moim zdaniem są po prostu zbędne, no i no ja bym wolał, żeby to wszystko jakoś się ujednoliciło, ale to taki off-top. Dobra, więc może na szybko zaczniemy od takiego wstępnego opisania tej właśnie konstrukcji, co my tutaj dostaliśmy, a to porównanie faktycznie będzie bardziej pod koniec, żeby na przykład ci, którzy nie oglądali tej mojej starej, leciwej już recenzji, mogli dowiedzieć się czegoś więcej właśnie o właśnie tym modelu. Tak więc zaczynając od przodu, tutaj widzimy bardzo ładne nadruki przede wszystkim tych świateł. One wyglądały naprawdę bardzo dobrze, świetnie pasują do tego modelu. No i faktycznie na półce wygląda to zdecydowanie zjawiskowo. Bardzo pasuje do tego modelu, wyróżnia go na tle tych innych. Widać, że jest to właśnie coś bardziej nowoczesnego. Dalej tutaj mamy nadruk rejestracji z flagą polską. Mamy też ten znak pierwszeństwa pojazdu wojskowego. I z tego co się orientuję, to są to takie znaki rozpoznawcze właśnie dla polskich pojazdów naziemnych. W innych państwach takich znaków nie widziałem. A naprawdę jest to taki bardzo mały, aczkolwiek urokliwy wyróżnik tych właśnie naszych polskich pojazdów, ale też możecie dać znać w komentarzach, czy w jakichś innych narodowościach to występuje, ale wydaje mi się, że jednak nie, że jednak jest to taki nasz wyróżnik. Dalej tutaj mamy haki, na których zamocowane są takie pojedyncze ogniwa gąsienicy. Dosyć fajnie to wygląda. Tutaj mamy taką dziurkę, przez nią można było przełożyć sobie linę z wyciągarki, a sama wyciągarka znajduje się w tym miejscu. Sama też dolna płyta jest wykonana na zawiasie i ona jest bardzo fajnie tutaj zablokowana. Ona wcale się nie rusza, także no zdecydowanie jest to na plus i też dobrze tutaj jest odwzorowany ten kształt. Fajnie to po prostu wygląda. U góry mamy oczywiście falochron, możemy go sobie rozłożyć. No nie wiem, co mam jeszcze na jego temat więcej powiedzieć. Tutaj mamy też właz kierowcy. Możemy go również otworzyć. On ma tutaj takie, zobaczcie, niebieskie przeszklenie. Początkowo nie byłem specjalnie przekonany do tego, czy właśnie takie niebieskie oszklenie jest prawidłowe dla pojazdów wojskowych, czy to nie będzie się za bardzo wyróżniać na tle właśnie tego kamuflażu i ogólnie całego pojazdu. Ale tak teraz jak sobie na to patrzę, no to nawet nieźle to wygląda i poza tym na takich ciemnych pojazdach w kolorze chociażby grafitowym, czy też tutaj w niektórych elementach czarnym, bo tutaj też na wieży mamy chociażby te peryskopy, no to oszklenie się po prostu wyróżnia i moim zdaniem jak najbardziej tutaj pasuje. I to jest już chyba ujednolicone w Kobi, że właśnie wszystkie te takie peryskopy mamy w kolorze takim błękitno-przezroczystym i to jest naprawdę ok. A tutaj no nie mamy specjalnie nic zrobione pod tym włazem. Troszkę szkoda. Trzeba by było dosyć sporo tutaj tych płytek wymieść z tego miejsca, żeby jakiś tam fotel wsadzić, ale no jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza. W tym miejscu też mamy przedział silnika i mamy tutaj sporo oczywiście nadruków, ale żeby do niego się dostać, no to musimy niestety zdjąć wieżę, bo tutaj ten panel właśnie pod nią wchodzi i jakoś specjalnie nie da się tego inaczej odczepić. Ok, sam panel tutaj zobaczcie, że jest na zawiasie, żeby dobrze dostosować się po prostu do tej bryły. No a silnik wygląda właśnie w ten sposób. Jest on odwzorowany naprawdę bardzo dobrze. Mamy tutaj też parę nadruków, te wszystkie właśnie elementy, które się tutaj znajdowały. Mamy nawet chłodnicę z tymi wentylatorami, więc wszystko fajnie tutaj to wygląda. Tyle, że no tak do pełni szczęścia brakowałoby mi tutaj takiej po prostu głębi, że wiecie, że tutaj nie mamy normalnie tych płytek z kamuflażem, tylko faktycznie tam jakaś głębia jest zastosowana. To mogłoby znacznie bardziej uatrakcyjnić to wszystko, ale jakoś specjalnie na to nie narzekam, bo i tak jest to zrobione po prostu bardzo dobrze, no i jest to jak najbardziej atut tego zestawu. I też zamykając tą klapę trzeba pamiętać o tym, żeby nie zacisnąć jej za mocno, bo później będzie ciężko po prostu ją wyjąć, trzeba będzie dosyć sporo rozbierać, ale to jest nieważne. Ok, dalej tutaj mamy lusterka tego takiego starego typu. Ja bym chyba szczerze już widział jakieś nowe specjalne lusterka właśnie dla tych pojazdów nowoczesnych,
no bo te wyglądają tak dosyć groteskowo i tak średnio moim zdaniem pasują, no ale okej, przymknijmy na to oko. Dalej mamy tutaj trakcję jezdną. Są to oczywiście koła, normalne te takie, które zostały stworzone właśnie na poczet tego zestawu. Oczywiście tego starszego Rosomaka. I one nadal wyglądają bardzo dobrze. Do pełni szczęścia brakowałoby tylko takich właśnie kapselków, żeby nie widać było tych takich krzyżaków, które służą do mocowania właśnie tych kół, ale to jakoś specjalnie mi nie przeszkadza. Poza tym jest to taki wymóg, powiedzmy, konstrukcyjny w Kobi, żeby te koła też się nadawały w inny sposób no po prostu do innego użytku. Ale też zobaczcie, że to zawieszenie jest zrobione bardzo fajnie. Tam mamy bardzo dużo detali. Od spodu, jak sobie spojrzymy, to też te wszystkie elementy zawieszenia tutaj bardzo ładnie wyglądają. Od przodu tak to wygląda. No jak już tutaj zauważyliście, przednia oś jest jak najbardziej skrętna. Tylna nie jest, tak jak to powinno być historycznie. Ale tutaj też nie poskąpiono tych detali i wygląda to właśnie w taki sam sposób jak tutaj z przodu. No i jest też jeszcze tak właśnie kwestia skrętności tych kół. Niektórym to może się podobać, że one się w ten sposób skręcają, niektórym nie. Natomiast ja nie widzę wad w tym rozwiązaniu. Po pierwsze dlatego, że no te elementy skrętnych osi pozwalają na właśnie tak ładne wykończenie tego podwozia. Przez co no po prostu ten model jest zdecydowanie bardziej atrakcyjniejszy. No i jeśli komuś się to nie podoba, no to może sobie to spokojnie zrobić w taki sposób, żeby te osie nie były skrętne. Tam wystarczy zamienić jedną albo dwie płytki z tych takich płaskich po prostu na te ze studami. No i te osie nie będą po prostu skrętne. A moim zdaniem, jak ktoś chce sobie postawić tego Rosomaka na półce, no to te osie zdecydowanie nadają więcej kolorytu tej konstrukcji i mi się to absolutnie podoba. Dobra, dalej tutaj mamy skrzynki. Z drugiej strony to wygląda w ten sposób. Tutaj zamiast wyciągarki mamy taką właśnie większą skrzynkę. Tutaj na tyle mamy też turbiny. One powinny mieć jeszcze takie okrągłe obudowania wokół siebie, ale no wiecie, trzeba by było robić kolejny nowy element. Jakoś też specjalnie na to nie będę narzekał. Z tyłu tutaj mamy górne klapy. Możemy się dzięki nim dostać do środka. Proszę bardzo, ale też tutaj z tyłu, zobaczcie, mamy dosyć sporo nadruków, mamy tylne światła, mamy rejestrację, mamy te lampy techniczne, mamy tutaj, zobaczcie, nawet nadruk takiego plusika. On powinien być taki lekko wypukły i on służył temu, aby kierowca, który jedzie właśnie za tym pojazdem, był w stanie mniej więcej określić odległość swojego pojazdu od właśnie tego jadącego naprzeciwko niego. No i mamy tutaj oczywiście też tylne drzwi, czy też klapy, nie wiem jak to specjalistycznie określić. Możemy sobie je otworzyć, chociaż ja to lubię właśnie od wewnątrz robić. No i proszę bardzo. No i tam mamy tylko takie symbolicznie zaznaczone te ławeczki. Nic specjalnego, ale powiedzmy, że to wystarczy. W poprzedniej edycji tam nie było po prostu nic, a tutaj chociaż coś takiego mamy, więc no to jest po prostu ok. No i tutaj też mamy na jednych tych drzwiach dosyć fajny nadruk z tym takim okienkiem tutaj jeszcze. Szkoda, że tutaj na tych też nic nie mamy, ale no już ok po prostu. Dobra, teraz przejdźmy sobie do wieży. Jest to wieża Hitfix 30P. Bardzo ładnie ona została ulepszona względem tego, co mieliśmy wcześniej. Tutaj działko z tym jeszcze hamulcem wylotowym naprawdę fajnie wygląda. Jest ona oczywiście podnoszona w górę i w dół. Mamy tutaj wyrzutniki granatów dymnych. Tutaj z lewej strony mamy optykę schowaną właśnie w taki sposób. Tutaj jeszcze tym fajnym elementem to jest zwieńczone. Dalej tutaj mamy na szczycie peryskopy, które znalazły się również w tym miejscu jako nadruki. Tutaj z boku mamy kolejne nadruki. One chyba miały symbolizować jakiś taki pancerz dodatkowy, coś takiego. Mamy tutaj też, wydaje mi się, poręcze. No i ten element mi się tutaj podoba, jak to wszystko tutaj zostało spasowane, w sensie to przejście między tymi płytami. Naprawdę to fajnie wygląda, jeszcze w kontraście do tego, co mieliśmy wcześniej. Same włazy są oczywiście otwierane. Tam jest troszeczkę miejsca na jakąś załogę, której niestety nie dostajemy
w tym zestawie, no ale cóż. No i z tego Rosomaka to chyba by było na tyle. I teraz chyba jest najlepszy czas, żeby porównać sobie go z tą starszą wersją, tylko nieco zmienię kadr. Dobra, więc tak prezentują się dwa Rosomaki. Jeden jest z bodajże 2018 roku, a tutaj mamy model z 2024-2025. Nie jestem pewien, kiedy on dokładnie wyszedł, ale w każdym razie jego premiera była dosyć niedawno. No i to porównanie zacznijmy sobie oczywiście od przodu. I pierwsze, co się rzuca w oczy, no to przede wszystkim te lampy. Zobaczcie, że w tym starym mieliśmy te dwa elementy zaokrąglone, które miały właśnie symbolizować te lampy, a w tym nowym mamy świetny nadruk, który to wszystko oddaje i ponadto to jest taki skos dwuspadzisty, który jest nowym elementem. Wydaje mi się, że jeszcze wcześniej go nie było i bardzo dobrze właśnie pasuje do tego zestawu. Generalnie tutaj jakoś te dolne płyty w nowym jest oczywiście to lepiej wykonane, ale w starym jakoś też specjalnie to źle nie wyglądało. Tutaj mieliśmy trochę więcej nadruków. Falochron, natomiast wydaje mi się, że w nowej wersji zdecydowanie lepiej wygląda, chociaż no nie ma on nadruków, jak ta starsza wersja, no to lepiej po prostu pasuje do tej całej konstrukcji. Dalej tutaj ten przedział powiedzmy silnika, no to tutaj mamy więcej po prostu nadruków, ale ten też jakoś specjalnie źle nie wyglądał. Z boku prezentuje się to w ten sposób. Tutaj ta nowsza wersja jest zdecydowanie na plus, głównie właśnie przez to skrętne podwozie, ale też te wszystkie detale tutaj. Też zobaczcie, że ta starsza wersja miała tą wannę całą czarną. Chociaż tutaj w tym nowym modelu też zobaczcie, że przydałoby się mieć chociażby takie oddzielenie tej sekcji powiedzmy napędowej, tych wszystkich przegubów i tak dalej od właśnie samej wanny, ale to jest może materiał na kolejnego Rosomaka, który może kiedyś zostanie wydany. Ja jestem oczywiście za, uwielbiam Rosomaki, będę zbierał je wszystkie. Dobra, dalej tutaj mamy tył, no i tutaj w nowszym zdecydowanie to lepiej wygląda. Mamy tutaj oczywiście więcej nadruków. W tym starym to było bardziej takie umowne, aczkolwiek też mamy tutaj dosyć sporo tych otwieranych włazów i mimo wszystko i tak to nie wygląda specjalnie źle. No i została nam wieża do porównania. Ta nowsza znowu wydaje mi się, że jest znacznie lepsza od tej starej, ale jak możecie teraz zauważyć, no to wiele kształtów i generalnie sama technika budowy jest bardzo podobna jak ta z tej nowszej. No tylko tutaj generalnie to się wszystko różni detalami. Zobaczcie, tutaj ta optyka jest bardziej taka symboliczna, natomiast tutaj jest tak fajnie schowana. Jeszcze te elementy przezroczyste są właśnie wbudowane w całą tą wieżę i to mi się bardzo podoba. Od boku, o właśnie, miałem pokazać Wam to przejście. Tutaj jest to bardziej tak skokowo zrobione to przejście, natomiast tutaj mamy czyste właśnie takie te przejście między tymi płytami. Włazy tutaj już sami musicie ocenić. Na tej mieliśmy nadruki, natomiast tutaj są to te elementy zaokrąglone jeszcze z zawiasami. No i peryskopy, w sumie to też jest do własnej oceny, komu się to bardziej podoba. Moim zdaniem te z tymi niebieskimi, przezroczystymi elementami wyglądają naprawdę ok, ale zrozumiem, jeśli komuś się to na przykład bardziej podoba niż to, co mieliśmy, niż to, co właśnie teraz dostaliśmy w tym najnowszym zestawie. No i okej, tak sobie chyba zakończymy ten odcinek. Podsumowując, jest to naprawdę rewelacyjny model. Jeśli nie mieliście z tego starszego Rosomaka, no to ten nowszy jest zdecydowanie bardziej warty uwagi, jest zdecydowanie warty swojej ceny. Jeszcze jak go złapiecie na jakichś przecenach, no to już absolutnie. Ja osobiście bardzo polubiłem tą konstrukcję, no i też w sumie czekam na kolejne odsłony Rosomaków za jakieś kilka lat, ale ten jest oczywiście bardzo dobrym zestawem i może być on po prostu produkowany przez kolejne 6 lat bez żadnej zmiany. Ewentualnie mogłyby wychodzić tylko jakieś dodatkowe wersje tego Rosomaka, na przykład rak albo nie wiem, jakaś wersja medyczna. W każdym razie zdecydowanie polecam ten model. Jest on dosyć prosty w budowie. Mamy tutaj bardzo dużo detali, bardzo dużo nadruków. Sam kamuflaż też jest wykonany znacznie lepiej niż w tej starszej wersji. Także myślę, że powinniście się zainteresować tym modelem, jeśli tylko interesują Was właśnie te nowsze polskie zbrojenia.
No i co? Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.